Mam dla was zadanie. Rozejrzyjcie się po swoim pokoju i powiedzcie mi, ile gadżetów z Minecrafta widzicie? Okej. Dobra, czyli to tylko ja. Chyba nie ma obecnie żadnej młodej osoby, która nie wiedziałaby, jak wygląda Minecraft. Know what Minecraft is. I have no idea. Creepers blow up buildings. What building would you blow up? The White House? I w sumie trudno się dziwić. Będąc w sklepie, w szkole, czy po prostu na ulicy, wszędzie natrafić możemy na zielony, pikselowy grymas. Jako jedna z największych franczyz na świecie, to normalne, że rozpoznawalne symbole kultowego tytułu wylądowały praktycznie na każdym produkcie. Gazetki, klocki Lego, kubki, lampki, piórniki, worki i mógłbym pewnie tak jeszcze wymieniać godzinami. I choć widok Steve'a czy Creepera na zeszycie pierwszaka nie jest niczym zaskakującym, to w swojej historii Minecraft pojawiał się też na naprawdę nietypowych produktach. No bo czy patrząc na pełen spoceńców w polski serwer PvP, pomyślelibyście, że bloki i postacie z tej gry mogłyby reklamować produkty higieny osobistej? Żarty żartami, ale w sumie niektórym serio by się takie przydały. A to tylko jeden z dziesiątek przykładów niszowych, zapomnianych lub naprawdę nietypowych kampanii marketingowych, w jakich uczestniczyła nasza ulubiona pikselowa gra. Zatem ja jestem Kromek, a w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się najciekawszym, a zarazem najbardziej absurdalnym produktom z sygnowanym oficjalnym logo Minecrafta. Myśleliście, co wyjdzie, jak wylejecie wrzącą lawę na kurczaka? Pamiętacie może premierę filmu Minecraft? Dać wiarę, że było to prawie rok temu. I tak, wiem, nie wszyscy wyszli z kina z tym samym entuzjazmem, jednak jakiego zdania byście o nim nie mieli, film Hessa zdołał wywołać prawdziwą rewolucję żywieniową. Najpierw budka z lawowym kurczakiem Steve'a, której jingle osiągnął chore rekordy w światowym przemyśle muzycznym, później scena walki z kurzym jeźdźcem, powodująca w kinach popcornowy Armagedon, tak silny, że właściciele kin wycofywali się z seansów, angażując w to jeszcze policję, a na sam koniec postacie z filmu znalazły się na opakowaniach najbardziej kwadratowych przekąsek, o jakich Mojang mogło pomyśleć. Oreo i Doritos. Przy czym te drugie doczekały się nawet własnego smaku, creeperowego octu czy stóp Jacka Blacka, co w sumie wyjaśniałoby ich serowy smak. I w porządku, do słodkich przekąsek ze znanymi postaciami na opakowaniu zdążyliśmy już przywyknąć. Ale kurwa, do konkursu z motywem Minecrafta na worku kartofli! A jeśli już to wydaje się wam wystarczająco absurdalne, to posłuchajcie tego. W 2025 roku w Australii na podobny pomysł wpadł lokalny oddział producenta konserw SPC. W ramach kolaboracji Steve, Alex, Creeper i Enderman gościli na etykietach galaretek owocowych, musów jabłkowych, soków owocowych, owoców w kostkach, wiecie, kostki, oraz puszkowanego spaghetti i fasolki po bretońsku. Bo przecież każde dziecko widzące fasolę z ulubionym bohaterem gry od razu będzie chciało ją kupić, prawda? Przeglądając wszystkie te produkty podczas pisania scenariusza, miałem wrażenie, że da się je podzielić na dwie kategorie. Przedmioty głupie oraz przedmioty tak głupie, że aż muszę je mieć. I o ile worek ziemniaków czy puszka konserw bezapelacyjnie ląduje w tej pierwszej grupie, tak do drugiej zaliczyłbym toster Creepera, który na każdej kromce zostaje wypieczony ślad twarzy owego potwora. Poziom przypieczenia wzoru możemy oczywiście regulować pokrętłem z boku urządzenia, a według producenta z pomocą tego tostera przygotujemy nie tylko klasyczne tosty, ale też angielskie muffiny, bajgle, a nawet głęboko mrożone gofry. Przejdźmy do wyciągania chlebka z naszego opakowania. Może być to ciężkie, zważywszy na to, że mam piękne łapki. Zrobimy to tak. Ups, za dużo. Wypieczemy je na... Jezus, dobra, na 3. Nie chce mi się tym kręcić. Odpalimy piękne tosty. W międzyczasie zobaczymy, co mamy w szafce. To już jest bluru. Musimy jako przygotowania wziąć jakieś masełko. O, tosty. Hey guys, ogólnie to nie za bardzo się to wypiekło. Kolejne zrobimy na większej mocy. Ustawię to na 6, będą spalone. Dobra, smarujemy chleb. Pomocy. Zamknij pizdę. Same masło. O!
Tu mamy wypieczonego creeperowego tosta. Uni, proszę. Creeper. On nie jest spalony, on jest mocno wypieczony. Po tym obfitym i pożywnym śniadaniu przyszła pora na popołudniową kawę. Oczywiście dodajmy bombę kaloryczną ze wszystkim co słodkie i niezdrowe, skondensowane w jedną niepozorną przekąskę. Takimi właśnie produktami są zestawy do budowania piernikowych domków firmy Create a Treat. W wariantach Choose Your Own Adventure znajdziemy wypieczone ciastka pełniące rolę budulca, lukrowe polewy do łączenia elementów oraz dekoracyjne, cukrowe piksele, dzięki którym można nadać całej konstrukcji wyraźnie minecraftowego charakteru. Dobra, Kromek się wypowiedział, więc panowie chyba musimy wejść do akcji. Dostaliśmy od niego pstuk. Ja się boję, że będziemy to piec. Jak to Kromek mówił, jesteśmy w wypożyczonym apartamencie. Ja umiem piec. Ja nie spalę wody. Nie spalimy kuchni. Dobra, nie musimy piec. Mamy ciasteczka, mamy 5 sztuk ciasteczek. Mamy pudełka. Posypka. To jest, jeżeli byście się zastanawiali co to jest ta posypka, która była w McFlurry, tym Minecraft Movie. Radioaktywna. Ogólnie to jest ciastko jak coś. Po pierwsze musimy ksidełka wyciągnąć z tego. To jest bardzo precyzyjne. Uwaga, trzeba dla anglojęzycznych. Structure. One. Wings. W międzyczasie Kijok, opowiedz nam o historii ciastek na terenie Rzeczpospolitej. Mamy skrzydełko. Okej. Potrzebujemy ciastek. Daj mu. To z tym zrobimy. I teraz tak. Potrzebujemy ciasta. To żółte to jest trik. To jest coś, co złączy te... Klej na gorąco. To jest klej na gorąco dla ciastek. Proszę opowiedzieć o konsystencji, mój asystencie. Kupa gówna. To musimy zrobić tak, że to tu, w sensie złączymy je się, bo jak to będzie wyglądać. Gdzie jest piąte ciasteczko? Raz, dwa, trzy, cztery. Dostaliśmy mi kompletny zestaw. Na samym dole nie trzeba? Nie trzeba, nie ma na samym dole ciastka. Mamy dzyngiel. I ten dzyngiel musimy odciąć. Ale najpierw, kolego, mój drogi, musimy rozgrzać to do temperatury pokoju. Ja już jestem... Rozgrzej to! Ratujcie mnie. Test smaku. No i jak ładnie, idealnie rozprowadzony klej. Chyba troszeczkę za mało kleju dałeś. Jizz. Słuchajcie, jako że jest nas 5, który z was się czuje na siłach, żeby to skleić? Ja. To reklama była. Tak. Dobrze, proszę Państwa, udało mi się rozgrzać trochę i zobaczymy teraz, jak będzie się lać. Z drugiej strony, proszę Państwa, bierzemy 2 nieszczęsne ciastka. Trzeba to tak złączyć. Następnie drugie trzeba zrobić tak. I teraz ściana. I uwaga. Myślę, że powinniśmy to wystawić na -10 na zewnątrz. No to tu nie wejdzie. Wejdzie, uwaga. Patrz jak idealnie. Patrz, stop. Zamkniemy to tu, niech tu se poleży. Tutaj podczas przerwy Szymon pije mleko. Mleko daje dużego kościarza. Wyciągamy, proszę Państwa, ciastko. Najpierw w sumie ciastko najpierw wyciągnę, bo tu będzie niebezpieczne. Robimy dalsze tworzenie. Myślę, że teraz według naszej instrukcji powinniśmy przykleić wings. Ale najpierw musimy rozgrzać. Co to jest? Zamknij mordę. Myślę, że tutaj będzie idealnie. Coś chyba nie wypaliło. Tu trzeba przykryć tamtym ciastkiem. No bardziej tamtą. Tamto, ja mam słabą perspektywę stąd, wiesz? Dobra. No. I jeszcze? Nie, jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek? Jeszcze kawałek do przodu. Jeszcze. No co my zrobiliśmy? No właśnie. Okej. Ale popatrz co tutaj jest. No to jest dziura. Ej, a to ciastko nie powinno być odwrotne. Może ono jest prostokątne jednak, jeden z oszuka. Nie. Dobra, myślę, że jak tak zrobimy, to z przodu będzie ładnie się prezentować, a z tyłu... Ale
U mnie jest brzuch. Kurwa, mówi. Ej, ale trzeba jeszcze dodać... Kupę gówna. To musimy jeszcze włożyć do lodówki. Znowu 10 minut? Tak. Musisz mi otworzyć lodóweczkę. Teraz za klimerki! Panowie, mogę się formować. Nie będę się... Trochę się wykrzywiło nasze ciastko, ale już jest dobrze. Kochani, dzień drugi naszych zmagań z ciasteczkiem pszczołą. Chłopaki, jak jesteście na to psychicznie i fizycznie gotowi? Jestem przeszczęśliwy! Słuchajcie, ale ze względu na to, że no niestety, ale no nie mogliśmy dać rady to ogarnąć, załatwiłem, słuchajcie, pomagiera. Abracadabra, czary! To jest właściwie gry zaskoczonych. Auje, to blachaje! Ej, bo nie ma heada o ten mikrofonowy. Jesteś gotowy pobawić się pszczółką? Jaką pszczółką? Zaraz zobaczysz jaką pszczółką. Miłej zabawy! Ej, a gdzie masz tą breję? Właśnie. Kupę gówna! Chciałem powiedzieć. Ty taki gorący Daj. jesteś, to masz. Aha, bo też nic. No właśnie. Nie na szklance rozwalić. Deska! Zarysuję. Jak wyglądają pszczółki? Tak. Czyli są żółte. Więc musimy pierwszą warstwę tynku nałożyć tutaj na górę. Tylko odkręcić pierw tę krętkę. Po kolei rozsmarowujemy bazę żółtości. Boże, to wygląda tak przykro, jak on tu siedzi. Chodź tutaj! Dobrze. I teraz... Co się stało z tą pszczołą? Spadło się jak to Ej, ja mam postacie pomysł. w grach Lego, Ej, ja mam nie? pomysł. Czekaj. Ja mam pomysł. Problem jednak w tym, że pod tym syfem, który producent tak chętnie reklamuje jako świetną zabawę dla całej rodziny, szczególnie w okresie świątecznym, podpisali się twórcy gry, m.in. skierowanej do młodszych graczy. Dzieci, które będą prosić rodziców, aby taki domek udekorować i zjeść. No bo o ile kupując kolejny gadżet z plastiku, najwyżej wyrzucimy pieniądze w błoto, tak w przypadku żywności o tak sztucznym składzie, konsekwencje są już trochę bardziej odczuwalne. Wystarczy zajrzeć na stronę EWG's Food Scores, by liczba czerwonych ostrzeżeń wzbudziła pewne wątpliwości. Oprócz typowej dla amerykańskich słodyczy zawartości cukru, sięgającej 36% produktu, zawiera także długą listę sztucznych barwników, tłuszczów trans i chemicznych aromatów, które klasyfikują go jako żywność ultra przetworzoną. Innymi słowy, to nie tylko bomba kaloryczna, ale coś, do czego warto podchodzić z wyraźnym dystansem. Zwłaszcza, że część użytych tu barwników była lub nadal jest zakazana w niektórych rejonach świata ze względu na obawy o ich wpływ na organizm. Słyszałeś? Nie jedz tego! Nie chcę tu brzmieć jak dietetyk albo nikogo moralizować, ale pokazując takie produkty, czuję się w obowiązku przypomnieć o jednej trywialnej rzeczy. Umiarze. Nie jedz tego. To jest bardzo niezdrowe. Co wyście tu zrobili? Jezu, jaka masakra. Kupa gówna. Tak więc sekcja klockowej żywności jest naprawdę pokaźna, a jej różnorodność zdecydowanie zapewni nam zbilansowany dobór słodzików, tłuszczów i pustych kalorii. Od świtu do nocy. I tak, wiem, że stereotypy są złe, ale bądźmy szczerzy. Gdy myślicie o graczach, bliżej wam do takich przekąsek, czy może jednak do relaksującej kąpieli z minecraftowym motywem? No bo spójrzmy na typowy serwer PvP, gdzie zapach potu topowych graczy wręcz emanuje z ekranu. Albo na przeciętną bazę startową minecraftowego youtubera w trzecim dniu jego nowej serii Hardcore. Czy to naprawdę najbardziej dochodowa grupa docelowa dla branży produktów higieny osobistej? A tych wcale nie jest mało, więc gdy w tle bomba do kąpieli tworzy nam pikselową wizję luksusu w wannie, warto cofnąć się o krok i zobaczyć, skąd w ogóle wziął się ten pomysł. Ta bomba to wynik kolaboracji Minecrafta z firmą Lush. W sierpniu 2024 roku wypuścili oni pełnoprawne, licencjonowane bomby kąpielowe przypominające bloki trawy, rudy diamentu, lawę, jajo smoka, jajo axolotla oraz oczywiście blok TNT. Oprócz nich w całym tym łazienkowym eksperymencie absurd
produkt tylko nabiera tempa. Pojawia się kostka mydła, przypominająca totem nieśmiertelności, bomby prysznicowe w kształcie głowy Endermana i Creepera oraz żelowe wiadro mleka. Oczywiście bez prostych skojarzeń. Ta konkretna seria produktów, choć mogłaby się wydawać całkowicie niegroźna, wywołała całkiem spore zamieszanie w internecie i jeszcze bardziej nadszarpnęła splamiony już wizerunek Lush. Wizerunek, który nie był jednak jedyną splamioną rzeczą wymagającą wybielenia. Internauci na Reddicie i innych platformach społecznościowych wręcz utopili owe produkty w pomyjach, określając je mianem najgorszych spod tej marki, a momentami wręcz jak z horroru. Obiektem frustracji użytkowników był przede wszystkim ich tragiczny skład, bowiem efekty uboczne były co najmniej nieciekawe. W wodzie po rozpuszczonej kostce ziemi pojawiły się obrzydliwe grudy, lawowy blok zamieniał kąpiel w obślizgłą breję pełną glutów, osad z rudy węgla zostawiał po sobie absolutny terror, a silny pigment zawarty w kąpielowym TNT potrafił uczynić z użytkownika mordercę, a z wanny pełnoprawną scenę zbrodni. Żyjesz? Po wyjściu z tej orzeźwiającej kąpieli, żeby całkowicie już zakryć pot po wygranej walce, możemy sięgnąć po mgiełkę do ciała albo pikselową wodę toaletową o zapachu delikatnych nut jaśminu, irysa, cytryny oraz piżma. Hej, przystojniaku. Ale ty pięknie pachniesz. Teraz jednak zostawmy na chwilę łazienkę i przejdźmy do gadżetu, z którego skorzysta liczba osób zbliżona do wyborców Macieja Maciaka. To bransoletka USB, dzięki której swój ulubiony minecraftowy świat będziesz mieć zawsze przy sobie, zakładając, że w ogóle wychodzisz ze swojej pieczary, piwniczaku. Ten nietypowy gadżet był wynikiem kolaboracji Mojangu z nieistniejącą już firmą Now Computing, której początki sięgają końcówki 2012 roku. Ich debiutanckim produktem był Stormfly, bransoletka USB z przenośną wersją systemu operacyjnego. Pozwalała ona mieć wszystkie swoje pliki, konta i ustawienia zawsze przy sobie. Wystarczyło usiąść do dowolnego komputera, podłączyć do niego bransoletkę i wybrać ją jako urządzenie startowe. Produkt reklamowano jako idealne rozwiązanie dla małych firm, które mogłoby oszczędzić koszty związane z kupowaniem pełnych stanowisk dla każdego pracownika. Problem w tym, że pomysł kompletnie się nie przyjął i został szybko zakopany głęboko pod ziemią. Now Computing zrozumiało, że celowanie w klientów biznesowych to zbyt wysokie loty, jak na produkt iście gadżeciarski, który wyglądem i działaniem przypomina raczej zabawkę niż narzędzie do profesjonalnej pracy. Korporacje miały już własne, lepiej zoptymalizowane i przede wszystkim bezpieczniejsze rozwiązania, a ponadto sposób działania opaski z łatwością dało się odtworzyć samemu. Wystarczył stary pendrive albo dysk oraz prosty program do nagrywania obrazów na zewnętrzny nośnik. Twórcy postanowili więc zmienić podejście i przeprojektować produkt dla nowej grupy docelowej – graczy. I tak w 2013 roku światło dzienne ujrzał GameBand. Nowa opaska została wyposażona w niewielki ekran, zdolny wyświetlać animacje złożone ze 140 pikseli. Sterowanie wyświetlaczem odbywało się przez aplikację instalowaną na komputerze. Użytkownik mógł pobrać gotowy szablon albo stworzyć własny wzór całkowicie od początku. Dodatkowo nawiązano oficjalną współpracę z Mojangiem, dzięki czemu na opasce pojawiły się motywy rudy redstone'a i diamentów. Całość sprzedawano jako sposób na posiadanie swojego świata zawsze przy sobie. Na dodatek, dzięki współpracom z popularnymi wówczas twórcami, każdy GameBand zawierał domyślnie wgrane mapy od Hypixela, jak Herobrine's Mansion. Z czasów, gdy Szymon Wysoki Pixel nie był jeszcze serwerem. Sama idea brzmi świetnie, a ja sam, czytając ten opis, jestem w stanie stwierdzić, iż te 10 lat temu marzyłbym o posiadaniu takiego bajeru. W internecie do dziś krążą zdjęcia używanych przez graczy GameBandów, gdyż jako lekko nerdowski gadżet opaska sprawdza się całkiem nieźle. Doszło nawet do tego, że ten niepozorny produkt trafił na półki największych sklepów stacjonarnych w Ameryce i Europie, takich jak GameStop, Walmart, Target, Best Buy, a nawet MediaMarkt. Wszystko wyglądało świetnie, dopóki około 2019 roku firma nie zaczęła się sypać.
Można to wywnioskować chociażby po stanie samej strony internetowej projektu, która przestała dumnie reprezentować produkt, a zamiast tego wyświetlała informacje o zakończeniu wsparcia oraz komunikaty twórców. Now Computing ostatecznie splajtowało i choć przez pewien czas próbowano jeszcze podtrzymać sprzedane urządzenia przy życiu, projekt został definitywnie porzucony w 2020 roku, a strona firmy całkowicie zniknęła z internetu. Dziś posiadacze gamebandów piszą na Reddicie, że ich opaski stały się bezużytecznymi kawałkami plastiku. Nie dlatego, że sprzęt się zepsuł, a dlatego, że oprogramowanie nie jest już w stanie połączyć się z serwerami, które dawno przestały istnieć. Z tego powodu powstało niewielkie i bardzo niszowe community, które próbuje go reanimować poprzez modyfikację porzuconego oprogramowania, by uniezależnić je od nieistniejącej infrastruktury. Niestety projekt bardziej przypomina cyfrową archeologię niż realne wsparcie, które Gameband już na zawsze utracił. Podobnie jak dla twórców legendarnej opaski zbyt ciężkie było utrzymanie się na rynku, tak samo dla gracza ciężkie może być przysłowiowe dotknięcie trawy. I choć na słowa naszej mamy, żeby zamiast ślepić w monitor iść pobawić się na zewnątrz, zawsze reagowaliśmy niechęcią i oporem, to gdy głębiej sięgniemy pamięcią w przeszłość, oczom naszej wyobraźni ukazują się cudowne wspomnienia. Trawa. Za moich czasów to był nasz Minecraft. Drewnianymi mieczami były wyrywane gałęzie z drzew, a PvP często kończyło się nowymi zadrapaniami i drobnymi kontuzjami. Na szczęście dziś, chcąc odtworzyć tę brutalną i niebezpieczną rozgrywkę w trybie offline, nie musimy już układać się badylami. Oto gra planszowa Builders and Biomes, inspirowana Minecraftem. W niej gracze eksplorują planszę zupełnie tak, jakby przemierzali doskonale im znane cyfrowe biomy. Owa plansza to jedna z 5 gier wydanych przez popularnego producenta puzli i planszówek Ravensburgera. Jeśli się pytacie, jak się w to gra, o co w tym chodzi, to jest to bardzo dobre pytanie, ponieważ również chcielibyśmy znać na nie odpowiedź. Hru zacina ten kto to jako pośleni na 11 diamenty w online Minecraftu. Co? Potasły 64 płytki. Aha, tak musi wyglądać nasza plansza, więc co teraz będziemy robić? Część tego wywaliliście do tamtego Airbnb, a część jest tutaj. To część wywalimy w tym Airbnb. Nie ma 2 kart. Jak to nie ma 2 kart? A ile ich powinno być? A, B, B, C, C. Aha, ja myślałem, że to D. Czyli teraz robimy tak. Teraz robimy... Co my mam krzaka? Czuję się, jakbym grał w pokera. Ja pierdolę, patrz! Bo to... Jezu, bo to tutaj są te! Tutaj pomiędzy tym powinno to stać, Pomiędzy tym to powinno stać i jak się ruszę o 1 lub 2 pola, to chodzi o to, że ja teraz robię... I odkryłem świat. Odkryłem domek na drzewie. I patrz! Zbudowałem budowlę z tego! Zbudowałem budowlę z biomu z biomu tego 2 budowle, więc mam 6 punktów. Odkryłem kartę. Odkryłeś kartę, teraz musisz walczyć. Walcz z nim teraz. Bierzesz coś z tego, tak? Bierzesz coś z tego, co to jest? Tym to... Nie tak, chłop. Dobra, mam odsłonić 3, tak? Yes! Zrozumiałem. I 3 ziemniaki będą. No nie, ty już właśnie przekręcą grę. Odkrył Zrobił 2 ziemniaki i drewniany miecz. A potrzebował mu 3 serca, potrzebował mu 3 serca zbić, a ten miecz mu zbije 1. Dajże spokój, w końcu ogarnąłem zasady. No rób coś! Jak ty zrobiłeś tylko jedną akcję. Ruszyłem się o 2 i wziąłem kartę. Ale to jest jako jedna akcja. Czyli z nim wygrałeś? Tak? Tak? Tak! No a te miecze się łączą. No. Hej guys, jak idzie wam ta gierka? Zajebiście. Ja jestem szybki. Ja go biorę i mam... I chyba z tobą wygrałem w tym momencie. Co?
Te gry nadają pełnię minecraftowego klimatu poprzez wykorzystanie drewnianych kostek symbolizujących bloki. To jednak nie jedyny format analogowej wersji gry wideo, bo jeśli waszą domeną jest gambling, zdecydowanie lepiej odnajdziecie się w grach karcianych, również opartych na klockowym świecie. Ja pierdziu. Do wyboru mamy więc 3 tytuły. Minecraft Card Game, czyli gra, w której gracze wydobywają karty zasobów, wykorzystują je do tworzenia kolejnych kart, a z nich wytwarzają narzędzia, zdobywając za to punkty. Dalej, w Minecraft Explorers, gracze współpracują ze sobą, eksplorując górny świat w poszukiwaniu skarbów do przechowywania w skrzyniach. Dla urozmaicenia, po drodze mogą natknąć się także na walki z wrogimi mobami. Ostatnia propozycja to natomiast klasyczne Uno. Tylko że na kartach najbardziej znanej karcianki świata nadrukowano postacie z najbardziej znanej gry wideo świata. A skoro mieliśmy już połączenie Minecrafta i karciochów, to co powiecie na połączenie Minecrafta z skrzynkami? Nie takimi skrzynkami, nie takimi! Między latem 2016 a późną wiosną 2019 firma Loot Crate, znana z abonamentów na popularne niegdyś mystery boxy, do swojej oferty wprowadziła skrzynkę niespodziankę o tematyce Minecrafta nazwaną Mine Chest. W środku każdej z nich znajdował się t-shirt, a obok niego losowe gadżety. Figurki, naklejki czy zestawy kreatywne. Oczywiście te oficjalnie licencjonowane przez Mojang. Sama skrzynka, poza opakowaniem, również miała ciekawe zastosowanie. Po wywróceniu jej na lewą stronę zamieniała się w blok nawiązujący do motywu zawartości. Czasem były to biomy jak Nether czy dżungla. Innym razem konkretne doświadczenia, jak na przykład przetrwanie pierwszej nocy. Zdarzały się także edycje inspirowane strukturami takimi jak wraki statków czy podwodne ruiny. W pierwszych edycjach dorzucono nawet pocztówki, które miały sprawić wrażenie, że to prezent od wędrowca zbierającego te przedmioty gdzieś w świecie Minecrafta. Niestety, owy program nie należał do najstabilniejszych. Produkcja skrzyń była przerzucana między firmami Adventure Chest a firmą Loot Crate, która przejęła kontrolę w 2017 i na początku 2018 roku. To właśnie wtedy pojawił się problem z regularnością. Zamiast co miesiąc, skrzynki zaczęły trafiać do subskrybentów co 2 miesiące. Ostatni Mine Chest ukazał się w maju 2019 roku. I trzeba uczciwie przyznać, że była to ciekawa inicjatywa, także cenowo. Za około $30 miesięcznie otrzymywało się skrzynię, której zawartość realnie przekraczała tę kwotę. Problem zaczynał się dopiero w Europie, gdzie import z USA oznaczał dodatkowe koszty wysyłki i cła, przez co finalna cena rosła nawet do około $65. Czy to dużo? To już zależy kogo pytać. W ogóle mam wrażenie, że marketingowcy czasem kompletnie zapominają, dla kogo właściwie tworzą produkty. Idealnym przykładem jest garnitur od Oppo Suits, wyglądający w ten sposób. Cash 22, I'm booked anytime, what to do? Cash 22, 눈치 채자마자 it's no use. Cash 22, 이건 무리수, yeah. Cash 22, still I gotta make a move. I nie, to nie jest błąd w teksturach. Wasze oczy naprawdę to widzą. Ten produkt serio został licencjonowany i oficjalnie zaakceptowany przez Mojang. I jasne, wystarczy spojrzeć na katalog Oppo Suits, żeby zrozumieć, że kiczowate garniaki, często inspirowane znanymi franczyzami, to ich specjalność. Ale mimo wszystko, ja nie potrafię znaleźć dla niego żadnego sensownego zastosowania. No bo wyobraź sobie, idziesz w czymś takim na egzamin, do urzędu, na studniówkę, albo, o zgrozo, na pierwszą randkę. I do tego jeszcze ta cena. $120 za taki paździerz. Kto o zdrowych zmysłach by to kupił? Natomiast jeśli ktoś bardzo chce poczuć się jak chodzący baner reklamowy serwera dla 10-latków, to do kompletu może dorzucić jeszcze galanterię od firmy Cufflinks. Krawat, skarpety, przypinkę albo spinkę do mankietów. I trzeba uczciwie przyznać, ta kolekcja jest już troszkę bardziej szykowna. Nadal jednak pozostaje mieczem obosiecznym. Z jednej strony minecraftowy krawat dorzucony do jarmarcznej stylizacji wygląda po prostu żenująco, z drugiej, gdy pierwszy raz zobaczyłem te przypinki albo creeperowy krawat, muszę przyznać, że nawet całkiem mi się spodobały. Ale tylko pod jednym warunkiem, że założysz je do normalnego garnituru, a nie do stroju, który bardziej pasuje na odpust niż na oficjalne wyjście. Jednak skoro już poruszyliśmy wcześniej temat kiczu i przerysowania tych gadżetów, to grzechem byłoby tu nie wspomnieć o kampanii reklamowej, którą Mojang przeprowadził w 2024 roku.
Jednej z tych, którą zamiast zdenerwowani pomijać, oglądamy z łezką w oku, wspominając lepsze czasy. No i zdecydowanie taką, w której prowadzący mógłby ubrać się właśnie tak. Widownia urodzona jako generacja Z na pewno kojarzy infomercials. W Polsce znane raczej pod nazwą telezakupy. Choć reklamowane w nich produkty często okazywały się bezwartościowym kłamem wciskanym emerytom po absurdalnych cenach, to drewniane aktorstwo, suche żarty i beznadziejne próby sprzedaży i tak przyciągały przed ekrany zaskakująco wiele osób. Tak samo łatwo mogę przygotować też naleśniki. Idealnie, naleśniki. Tylko obrócę patelnię. Format ten narodził się w latach 80. w amerykańskiej telewizji kablowej. Stacje wpadły wówczas na pomysł wypełnienia martwych slotów czasu antenowego długimi blokami reklamowymi. Z czasem infomercials ze zwykłych reklam przerodziły się w tanie kabarety, które były wręcz niezdrowo przerysowane, kiczowate i kompletnie nieświadome własnej śmieszności. Na początku tego wieku takie spoty były już stałym elementem telewizyjnej ramówki. I choć format ten narodził się w Stanach Zjednoczonych, to bardzo szybko przyjął się także w Polsce. Kto bowiem, skacząc po kanałach, nigdy nie natrafił na słynne telezakupy Mango. To właśnie na tej nostalgii w 2024 roku postanowili zagrać marketingowcy Minecrafta we współpracy z agencją Kurpa Host Communications. Gdy firma Gogurt dorzuciła do kampanii solidny budżet, zamiast klasycznej i nudnej reklamy sięgnięto po estetykę telezakupów. Choć obiektywnie patrząc, te spoty były złe, to zapadły nam w pamięć na tyle mocno, że po latach wracamy do nich z pewnym sentymentem. Głównym bohaterem całej serii jest Randy Peters. Wykreowana postać wzorowana na stereotypowym telemarketerze z infomerciali. Głośny, nadpobudliwy i kompletnie pozbawiony wstydu, z pasją wychwala rewolucyjne produkty. Jego entuzjazm często studzi jednak montażysta, który na ekranie dorzuca kąśliwe kontrapunkty i dopiski, skutecznie podbijając absurd sytuacji. Petersowi regularnie towarzyszy też jego wspólnik, Cool Cat, a okazjonalnie pojawiają się postacie poboczne, jak dzwoniąca do studia matka czworaczków Mary McCarthy. W sumie w kampanii wzięły udział 4 spoty. Pierwszym z nich był Lose the Spoon, promujący kolaborację Minecrafta z firmą Gogurt, produkującą jogurty w tubkach. Randy z pełnym przekonaniem zachwala nutę kwarcu w przekąsce, na co montażysta natychmiast reaguje z suchym dowcipem, typowym dla takich skeczy. Drugi spot, Can't Stop Brushing, reklamował elektryczną szczoteczkę do zębów firmy Colgate. Randy przekonuje, że dzięki niej dzieci odkrywają tajemnicze Enjoyacules, czyli cząsteczki radości powstające podczas szczotkowania. We've removed the Snorm McBore of brushing your teeth and added the Enjoyacules of the Minecraft video game to create the perfect toothbrushing experience. Ciekawszą personą reklamy okazuje się jednak montażysta. Enjoyacules nie istnieją, nauka nie ma z tym nic wspólnego, a całość to tylko żart, brzmi. Z czasem sprostowania te przeistaczają się w osobliwy monolog egzystencjalny, pełen dygresji o niespełnionych ambicjach, relacjach z matką, porównywaniu się do lepszego sąsiada Derricka, pustym mieszkaniu, stercie brudnych naczyń i pająku, który przejął szafkę z chemią. Wszystko to, gdy w tle widownia niezręcznie kontynuuje aplauz, czekając, aż reklama wreszcie dobiegnie końca. Trzecia reklama zaczyna się zupełnie inaczej niż poprzednia. Bez zapowiedzi trafiamy na wywiad z zapłakanym kolarzem imieniem Wayne Wheeler, który właśnie skończył opowiadać Randy'emu jakąś wyjątkowo smutną historię. Chcąc poprawić mu humor, Randy ujawnia kolaborację Minecrafta z Woobles, po czym oznajmia Wheelerowi, że dostaje nie jeden zestaw, a wszystkie wydane do tej pory, gdy okazuje się, że identyczne zestawy do szydełkowania znajdują się też pod siedzeniami publiczności, atmosfera szybko eskaluje. Randy podjął za tłum, skacząc po krześle i skandując: szydełkuj od świtu do nocy! A widownia zaczyna się kłócić i bić. W tym momencie dobrze nam znany montażysta w panice informuje, że to nie jest prawdziwa bójka. Produkcja panuje nad sytuacją, a wszyscy dostali swoje ublesy. Przynajmniej w teorii. A propos, Woobles reklamuje swoje produkty jako świetna nauka szydełkowania dla absolutnie każdego. Nawet ktoś, kto nigdy nie trzymał szydełka w rękach, powinien sobie z tym poradzić. Ale czy na pewno? Do nich jeszcze wrócimy. Tetralogię natomiast zamyka spot promujący minecraftowe dozowniki Pez, w którym Randy rapuje o nowych cukierkach. Yo, Paris, catch this funky beat from the makers of Pez, a treat that's neat, a Minecraft mix, blocky and sweet, a crafty crew that's hard to beat.
To zmusza montażystę do ponownego prostowania oczywistości. Wyjaśnia, że jedzenie pezów nie poprawia flow, rytmu ani talentu muzycznego, po czym kończy kampanię swoją najbardziej gorzką puentą. Życie jest jak dozownik pez. Ma swoje wzloty i upadki. Ale pez przynajmniej daje cukierki. Życie montażysty natomiast wydaje głównie rozczarowanie. Muszę przyznać, że dawno nie miałem takiej frajdy z odkrywania reklamowej perełki. Kreacja Randy'ego Petersa i obecność postaci montażysty sprawiają, że ta kampania balansuje idealnie między parodią, hołdem do formatu i kompletnym chaosem. Z jednej strony bezwstydnie śmieje się z estetyki infomerciali, z drugiej zaś ewidentnie ją rozumie i świadomie odtwarza momentami aż za dobrze. I właśnie dlatego to działa, bo zamiast udawać mądrą reklamę, pozwala sobie być głupią, głośną i absurdalnie szczerą w swojej formie. Dokładnie tak jak za dawnych lat polskiej telewizji. Gdy Owoce z Biedronki, Mały Głód czy Serce i Rozum były autentycznie uwielbiane przez widzów. A właśnie, skoro już skończyliśmy mówić o doktorze Włóczki, to jak radzą sobie nasze furasy? Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Tak więc powoli docieramy do końca naszej wędrówki przez świat minecraftowych osobliwości. Muszę przyznać, że właściwie to cieszy mnie fakt, iż obok przewidywalnych, czysto korporacyjnych kolaboracji, takich jak te z Adidasem czy Crocsami, wciąż znajdują się firmy gotowe na eksperyment i odrobinę kontrolowanego absurdu. Owszem, skład części produktów bywa momentami wątpliwy, a niecodzienne pomysły rzadko kiedy faktycznie podbijają rynek. Mimo to reklamy z Randym Petersem, creeperowy toster, czy nawet ten nieszczęsny garnitur zostają w głowie na znacznie dłużej niż kolejna szablonowa kampania, jak każda inna w dzisiejszych czasach. Bo choć sporo z tych gadżetów to tani chiński chłam, ich odkrywanie dało nam zaskakująco dużo frajdy i całkiem sporo szczerego uśmiechu. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Ten materiał wymagał zdecydowanie więcej pracy niż moje dotychczasowe filmy, dlatego będzie mi bardzo miło, jeśli podbijecie go, pomagając mu dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Każdy komentarz, łapka w górę czy subskrypcja również wspierają dalsze powstawanie tak rozbudowanych produkcji. No i przy okazji może pomogą nam odzyskać chociaż 1% z tego rachunku. Auć. Także ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! A, no tak, prawie zapomniałem o jeszcze jednej kolaboracji.